Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram, a to są najbardziej interesujące mnie październikowe premiery gier na konsolę. Trzymajcie się foteli, bo będzie intensywnie. Październik zapowiadał się na tak mocno naładowany premierami głośnych gier, że część twórców postanowiła przełożyć ukazanie się swoich tytułów na inne terminy. Tak jak na przykład w przypadku remake'u Alone in the Dark, który pojawi się dopiero w styczniu przyszłego roku. Ale zacznijmy od początku. 2 października będziemy mogli wyruszyć w podróż w poszukiwaniu zaginionych krewnych i wielkiego skarbu w napakowanej zagadkami przygodzie rodem z kart Wyspy Skarbów. Bilkins Folly. Gra ma bardzo kolorową, pixelartową stylistykę i zapowiada się niezmiernie interesująco, szczególnie te zagadki. A będziemy mogli w nią zagrać na PC-tach, PlayStation 4, 5 oraz Switchu. A teraz pierwsza głośna gra, która początkowo miała być dodatkiem do wcześniejszej części serii. Assassin's Creed Mirage. Ubisoft postanowił przesunąć premierę przygód Basima o tydzień wcześniej i dzięki temu po Bagdadzie będziemy mogli pobiegać już 5 października na PC, Playakach, Xach i iPhone'ach 15 Pro. Mirage obiecuje powrót do stylu gry bardziej przypominającego ten znany z wcześniejszych odsłon zmagań asasynów z templariuszami oraz krótszą, około 20-godzinną kampanię. W związku z tym ma być więcej skradania, chowania się w cieniu i wszystkich tych potajemnych podchodów niż biegania jak oszalały z 2 toporami. Czy dowiezie? Przekonamy się już niedługo, chociaż szczerze powiem, że po Valhalli, które jest pierwszym asasynem, którego nie ukończyłem, mam lekki przesyt serią i skuszę się dopiero, jak wjedzie na jakąś lepszą promocję. You will have to find your way when nothing is as it seems. Is it all just a mirage? Is it just a mirage? Detektywa Pikachu sobie ominiemy, ale w ten sam dzień, czyli 6 października na Switchu pojawi się gra, która od lutego jest dostępna na PC-ty. The Pale Beyond, w której obejmiemy rolę kapitana statku podczas ekspedycji wyruszającej w skute lodem rejony w poszukiwaniu zaginionego okrętu. Będziemy musieli troszczyć się o naszą załogę i psy, rozwiązywać konflikty i przetrwać w ciężkich warunkach. Wygląda to bardzo ciekawie i tematycznie przypomina mi serial Terror na podstawie książki Dana Simonsa. Najprawdopodobniej będzie to spore wyzwanie i będziemy musieli podjąć kilka moralnie wątpliwych decyzji, by zapewnić przetrwanie jak największej liczbie ludzi i zwierząt, ale bardzo chętnie się go podejmę. These people are all you have, and you're all they've got too. You didn't ask for this, and neither did they. It's not enough to simply survive. And whether you like it or not, you're in charge now.
What leads fools to the end of the world? Glory? Money? Loyalty? Answers? Escape? The ice bonds people. It breaks them as well. It'll be a long time before anyone comes looking for you. Think you can last? It's merciless out there. Injury, illness, death. You need to lead that lot to solid ground before the ice swallows them whole. Lead them out. Lead them home. Ominiemy polskie Lords of the Fallen, bo to soulsowe, i Sonic Superstars, bo jakoś już nie nadążam za niebieskim mierzem. Ale zainteresowało mnie coś innego. Coś, co ma mieć premierę 17 października na PC-ty, PlayStation 5 i nowe Xboxy, a w bliżej nieokreślonym czasie także na Switchu, mimo że jest to kooperatywny sandboxowy survival. Wizard with a Gun jest kolorowe, a do tego ma dużo strzelania, magii i ma izometryczny rzucik, więc mimo tego, że to koop, to stylistyka i mechaniki do mnie przemawiają. Liczę jednak, że jeżeli nie na premierę, to chociaż niedługo pojawi się w Game Passie, bo inaczej będę czekał na ostrą promkę, albo aż wejdzie w ofercie PlayStation Plus Essential. Na liście nie mogło zabraknąć Rogala. 18 października na PC-ty, Playaki, Xy i Switcha z impetem wpadnie wielki, wyszczekany i czerwony ulubieniec wielu ludzi, bohater komiksów Mike'a Mignoli i kilku filmów. Hellboy. Co mnie szczególnie zdziwiło w Hellboy Web of Weird, to perspektywa, w jakiej przyjdzie nam zmierzyć się z przeciwnikami w uniwersum tego przystojnego diabła. Myślałem, że będzie to coś na kształt West of Dead i wielu innych rogalowych produkcji, czyli rzut izometryczny, ale sądząc po trailerach, będziemy mieli do czynienia z widokiem z nadramienia, jak w serii Resident Evil czy w God of War. Bardzo ciekawe rozwiązanie, a w połączeniu z ciekawym światem i grafiką utrzymaną w tonie komiksów o przygodach Hellboya stanowi produkcję, którą warto mieć na radarze. What are you? Me? I'm mad. – 19 października zanurzymy się w niepokojący świat horroru stylistycznie przypominający mezalians pomiędzy grą z Game Boya, grą tekstową i twórczością Junji Ito. W rogalowej mechanice z mnóstwem tekstu, turową walką i z tego co przeczytałem, to także z elementami budowania talii, przyjdzie nam zmierzyć się z zagrożeniem ze strony pradawnych bogów nawiązujących do twórczości Lovecrafta, którzy to doprowadzą mieszkańców małego nadmorskiego miasteczka w Japonii do obłędu. Brzmi to bardzo interesująco, zapowiedzi wyglądają niezmiernie niepokojąco, a w World of Horror będziemy mogli zagrać na PC-ty, PlayStation i Switcha i to chyba właśnie po wersję na konsolę Nintendo sięgnę.
To teraz coś dla posiadaczy PlayStation VR 2 i fanów tajemnic, starych nawiedzonych posiadłości i rozwiązywania zagadek. Także 19 października pojawi się The Seventh Guest VR. Kompletnie odnowiona i przystosowana do wirtualnej rzeczywistości wersja przygodówki z lat 90. pod tym samym tytułem. Oprócz tego VR. No ja nie zagram, bo drugiego kasku PlayStation nie mam, ale jeżeli w końcu się go dorobię, to będzie to jeden z pierwszych tytułów, po który sięgnę. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauf has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But old man Stauf is waiting there. Crazy, sick, and mean. A już dzień później na PlayStation 5 pojawi się chyba najważniejsza dla mnie premiera roku, czyli Marvel Spider-Man 2. Na temat tego tytułu było mówione bardzo dużo. Dobrego, że większy, że sporo strojów, że płynna, że dwóch pająków, ale też i złego, że te same ruchy, że niewiele większa, że jednak dość krótki wątek główny. I ja powiem tak, unikałem materiałów z rozgrywki jak ognia, nie wiem w zasadzie nic więcej niż z pokazu State of Play i kilku wspominek na Twitterze i to mi w zupełności wystarcza. Nie interesuje mnie, że są te same ruchy postaci podczas bujania się na pajęczynie co w części pierwszej, bo w jedynkę grałem na tyle dawno, że nawet pewnie tego nie zauważę. Nie obchodzi mnie, że całą grę na 100% będzie można przejść w podobno jakieś 40 godzin, a wątek główny to jakieś 25-30, bo jest to wystarczająco długo, by opowiedzieć interesującą historię. Jedyne, do czego się ewentualnie przyczepię, to bonusy za przedpremierowe zamówienie. Wcześniejsze odblokowanie dwóch strojów nie brzmi jakoś mega zachęcająco, bo mogę poczekać, by je odblokować wraz z postępami w grze. Dodatkowe punkty umiejętności pewnie wydam, ale jest to całkowicie zbędne ułatwienie, które mam nadzieję nie popsuje zabawy, bo nasi bohaterowie zrobią się zbyt potężni zbyt szybko. No i trzecim jest jakiś gadżet dla pająków, Web Grabber. Nie wiem co robi, pewnie łapie w sieć, ale czy to jest jakieś szałowe? No chyba nie. Także preorderowo trochę bieda, ale to nic, bo myślę, że i tak zamówię na dniach, co by zabezpieczyć sobie dostawę mojego fizycznego wydania. Nowe Mario i City Skylines 2 także ominiemy, a zerkniemy sobie na kolejną grę umiejscowioną w Śródziemiu, o której dowiedziałem się dopiero szukając tytułów do tego materiału. Lord of the Rings Return to Moria, które 24 października pojawi się na PC i PlayStation 5, a w pierwszym kwartale 2024 roku także na Xboxy X i S, to gra survivalowa, w której wcielimy się w jednego z krasnoludów, którzy powracają do kopalń Morii, by odzyskać zalegające tam skarby. Będzie można grać solo albo w online'owej kooperacji, budować, wytwarzać przedmioty, ale przede wszystkim trzeba będzie przetrwać. Jest to produkcja, o której nie jest zbyt głośno, podobnie jak było z Gollumem, ale mam nadzieję, że w przeciwieństwie do niego kopacze poradzą sobie lepiej. Czy kupię na wejście? Nie, ale będę się przyglądał. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home.
26 października premierę będą miały dwa tytuły. Ghost Runner 2 jednak pominę, gdyż nawet nie skończyłem jedynki, bo była dla mnie po prostu zbyt szybka i zbyt wymagająca. Zwróćmy więc uwagę na tytuł numer 2, który na komputerach jest dostępny od lipca, a 26 właśnie pojawi się także na Switchu. Dave the Diver to nie tylko pixelartowe nurkowanie, jak mógłby sugerować tytuł. Złapane przez naszego bohatera owoce morza trafią do nowo otwartego baru sushi, który pomagamy prowadzić. Przed każdym otwarciem ustalamy menu w oparciu o posiadane składniki, a także serwujemy zamawiane napoje i potrawy. Z biegiem czasu możemy także podnieść ich jakość. A co za tym idzie, także cenę, czy zmienić wystrój baru. Z dodatkowymi zadaniami będą się do nas zgłaszać przeróżni ludzie, m.in. studentka biologii, która wymaga pozyskania konkretnych gatunków roślin i zwierząt, czy archeolog poszukujący dawno zaginionej podwodnej cywilizacji. Dave the Diver jest wręcz napakowany rzeczami do roboty, co było dla mnie nie lada zaskoczeniem, a ci, którzy chcieliby sprawdzić co i jak przed premierą, mogą pobrać demo ze sklepu Nintendo i myślę, że nie będą zawiedzeni. Po graniu tegoż dema mogę śmiało powiedzieć, że jak dla mnie jest to must buy, bo bawiłem się znakomicie i jestem gotowy na więcej. Treacherous part of his job. They're unequivocally crucial to his survival. The Blue Hole is home to unimaginable secrets. And with Dave's unquenchable thirst for discovery, there's no telling what he may encounter. Dive in and guide Dave through the dangerously dark depths of the daunting deep sea. Dave the Diver. Moi drodzy, 27 października i znowu dwa tytuły. I to dwa straszakowe. Zacznijmy od kickstarterowego projektu opartego o mitologię Cthulhu, Desolatium. W jego prolog można zagrać na Steamie, ale finałowa wersja gry po ponad 2 latach opóźnienia w końcu ma trafić na konsole Sony i Microsoftu, a także podobno na Switcha, ale tego nie jestem pewien. Wersja na PC-ty została jednak przesunięta na przyszły rok. Historia powstawania tej pierwszoosobowej przygodówki point and click jest dość skomplikowana, bo kilka miesięcy po zebraniu funduszy twórcy nagle zmienili kierunek artystyczny projektu, przez to część popierających stwierdziła, i całkiem słusznie, że nie jest to już tytuł, na który dali pieniądze. Ja zostałem, bo tak, wsparłem wysiłki studia Superlumen, ale jeszcze na początku tego roku ogłosili oni, że nie dadzą rady dostarczyć wersji gry na różne gogle VR, w tym na te od Sony, a która to wersja była dla mnie głównym motorem do przystąpienia do kampanii. Nie jestem jedyną osobą, którą ta wiadomość bardzo rozczarowała i która poprosiła o zwrot pieniędzy. Niestety, od ponad pół roku prośby są ignorowane, a twórcy wciąż tłumaczą się zbieraniem odpowiedzi od wszystkich, którzy poparli wersję VR w celu ustalenia dalszego postępowania. Patrząc na to, w jaki sposób twórcy obchodzą się z osobami, dzięki którym ich gra w ogóle powstaje, to widzę dwa wyjścia. Albo popierający przyjmą klucz na powstałe wersje konsolowe, albo zostaną z niczym. Jak zrobię ja? Jeszcze nie wiem, ale na pewno nie przestanę nękać twórców wiadomościami o zwrot pieniędzy. Bo chciałem zagrać w taki horror w wersji właśnie na PlayStation VR 1. Byłoby super, no ale co zrobić? Okej, dość tego marudzenia, przyjrzyjmy się teraz perypetiom udręczonego pisarza horrorów, któremu przyszło się zmierzyć z koszmarami, jakich nawet sobie nie wyśnił, czyli Alan Wake 2, który 27 października pojawi się na PC-ty, PlayStation 5, Xboxy X oraz S. W drugiej części dostaniemy do dyspozycji perspektywy dwóch postaci. Alana, który po wydarzeniach z części pierwszej przez 13 lat był więźniem w mrocznym miejscu, oraz Sagi Anderson, która przybywa do miasteczka Bright Falls, by zbadać serię rytualnych morderstw i które zaczynają się łączyć ze zniknięciem pisarza. W część pierwszą grałem dopiero w momencie, kiedy dorobiła się remastera, a niby kontynuacji pod tytułem American Nightmares w ogóle nie sprawdziłem, ale bawiłem się dobrze. Chociaż z tego uniwersum wolę akurat grę Control.
Niemniej, bardzo chętnie sprawdzę, jak potoczyły się dalsze losy pisarza i czy w końcu uda mu się wydostać z koszmaru. I'm trying to remember it's... You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story! Na sam koniec miesiąca mam dla Was tytuł, w którym będziemy wspinać się po mega wysokiej wieży, po drodze rozwiązując zagadki i odkrywając sekrety dawno zaginionej cywilizacji. 31 października na PC-ty, PlayStation 5 oraz Xboxy X i S pojawi się Jusant, albo Jusant, albo Jusson. Nie mam bladego pojęcia, jak to wymawiać. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzach. Będę się trzymał wersji francuskiej. Jusson. 31 października na PC-ty, PlayStation 5 oraz Xboxy X i S pojawi się Jusson od studia Don't Nod, czyli ludzi odpowiedzialnych m.in. za serię Life is Strange. Podróż w górę będzie wymagała umiejętnego wykorzystania sprzętu, jaki będziemy mieli do dyspozycji, ale to sami narzucimy sobie tempo wspinaczki, szukając skrótów, poznając tajemnice wieży czy podziwiając widoczki. A do tego w podróży będzie nam towarzyszył ziutek zrobiony z wody. I wiecie co? Chyba się nawet skuszę na tego Jusson zaraz na premierę, bo podoba mi się to, co widzę na trailerze. Okej, to na sam koniec końców powiem jeszcze, że konsolowa premiera Phasmophobia została przesunięta z sierpnia na październik właśnie i podobno, jeżeli nie będzie więcej żadnych opóźnień, ma się pojawić jakoś w ostatnim tygodniu miesiąca. Znowu nie ma konkretnej daty, więc nie nastawiam się, że się pojawi, ale kto wie. Poczekamy, zobaczymy. I to by było na tyle w październiku. Sporo tego. Sporo też pominąłem, dajcie więc znać w komentarzach, jakiego tytułu Wam zabrakło. Dajcie też znać, który z wymienionych przykuł Waszą uwagę, no i standardowo, czy podobał Wam się ten materiał. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć. I zapowiada się niezmiernie Gra ma bardzo kolorową stykę i zapowiada się niezmiernie do krótszą oraz około Mirage w związku z tym ma być tam więcej PlayStation 5 i nowej na liście nie mogło bla 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 bla.
także z elementami budowania talii, budowana na PC i na PC. Na PC się pojawi. Złapane przez naszego bohatera owoce owoce mocza. By zbadać serwie. Po drodze